minister Zbigniew Ziobro, przed chwilą miałem okazję to widzieć, jest w tym budynku. Został przewieziony. Ale panie redaktor już doskonale wie, przecież to można, oni doskonale to wiedzą. Jeżeli oni taki wniosek składają, to znaczy, że coś mają w głowie. Wniosek o areszt. Od tego zaczął wiceprzewodniczący Trela. Pan minister Ziobro ma zegarek i spóźnił się, w związku z tym wniosek o 30-dniowy areszt, bo dla komisji to jest sygnał, że się nie pojawił przewodniczący. Przewodniczący Trela, jeżeli jest dla Pani autorytetem prawnym, to gratuluję. Ewentualnie o naleśnikach mogą z Panem zobaczyć. Żeby byłem o czasie w Warszawie, a Państwo, kiedy dowiedzieli się, że jestem, zbiegli, uciekli. Jak zakończyli komisję? Wywiad w jakiejś telewizji był ważniejszy? Panie redaktor, oczywiście, że tak. Wywiad w jakiejś telewizji był ważniejszy? Panie redaktor, oczywiście, że tak. Cześć, witam Was. Moi drodzy, chciał, nie chciał, no musiałem dzisiaj zrobić materiał, bo jak wiecie, działo się, oj działo. I tu na początek informacja do wszystkich moich widzów i prośba, proszę nie regulujcie tutaj swoich monitorów. Ta czerwień na pysku tego knura jest prawdziwa, naturalna. I ten drugi obok też naprawdę tak wygląda, choć oni nie będą głównymi bohaterami dzisiejszego materiału. Dzisiaj, moi drodzy, będzie o teatrzyku tragikomedii przygotowanej przez stację Zarubliki. Tragikomedii, przedstawienia, które było i straszne, i jednocześnie śmieszne, można powiedzieć. Ta telewizja pisowska Zarubliki, jak widać, przerzuciła się na teatr telewizji. Tylko powiem Wam, że ta sztuka, no, kiepska i aktorzyna klasy zero. I powiem Wam, że zacząłem się też zastanawiać, czy ta pisowska szczujnia Zarubliki nie jest przypadkiem zakładem pracy chronionej, patrząc na tych, pożal się Boże, dziennikarzy, a bardziej bym nazwał ich błaznów. No ale po kolei, bo jest dzisiaj sporo do omówienia, także zapaszcie sobie kawkę, zapnijcie pasy i jedziemy. Chcemy pokazać wasze bezprawie, które w tym momencie tutaj się odbywa. Proszę się odsunąć. Panowie, ale jako obywatele mamy prawo wezwać policję do działania zgodnie i w granicach prawa. Te działania mają charakter nielegalny. Na jakiej podstawie prawnej to robicie? Moi drodzy, dzisiejszy materiał może być odrobinkę chaotyczny, za co z góry przepraszam, ale robiłem go, że tak powiem, na gorąco, bez jakiegokolwiek przygotowania. No ale pomyślałem, że no, powinienem generalnie zrobić ten materiał, bo naprawdę to w naszym cyrku zwanym Polską, no, atrakcja tygodnia. Kochani, ci pseudobohaterowie PiS najpierw chronią się za immunitetami, później chowają się w pałacu prezydenckim, no albo w telewizji Zarubliki, no albo spieprzają do zaprzyjaźnionych krajów jak Białoruś czy orbanowskie, putinowskie Węgry. Zwróćcie uwagę, że jeden po drugim ten sam schemat. Krótko mówiąc, żałośni tchórze. Ziobro, gdy już go policja doprowadziła, mówię, tam mam troszeczkę od tyłu to wszystko, ale potem, uwierzcie mi, przejdę do konkretów. Gdy policja już go doprowadziła do gmachu Sejmu, na konferencji prasowej powiedział, że cała Polska zobaczyła, że Donald Tusk i jego nominaci to tchórze, którzy... Pytanie zadajcie rzecznika prasowego Komendy Policji Warszawa.
Pan jest oficerem policji, pan jest osobą, która jest tutaj prawdopodobnie najstarszą stopniem z tych osób, z tych funkcjonariuszy, którzy tu się znajdują. Dlatego panu zadaję to pytanie jako osoba, która jest w pewnym zakresie decyzyjna w tym momencie, co tutaj dzieje się pod tą furtką wejściową. I proszę pana, jako oficera polskiej policji, żeby umożliwił mi pan wejście na teren obiektu, jak pan widział doskonale przez kilka minut. Jestem osobą, która jest pożądana na terenie obiektu, która ma możliwość wejścia. Powiem wam tak, obserwując te dzisiejsze wydarzenia, dochodzę do wniosku, że mocno musieli się rozczarować Ziobro oraz ta prymitywna kacza szczujnia Republika, bo pozamykali drzwi, opuścili pancerną kratę i czekali na atak policji, która miała doprowadzić Ziobrę na komisję do spraw Pegasusa. No wszystko było przygotowane, kamery tylko czekały na siłowe wejście policji, aby puścić na całą Polskę obraz, jak to banderowcy na czele z Tuskiem nie szanują prawa i prześladują prawdziwych patriotów, dom wolnego słowa, wyprowadzając skutego kajdankami biednego, umęczonego, torturowanego Zbysia Ziobrę. Tymczasem ten misternie utkany plan tej telewizji za rubliki i pisowskich propagandystów poszedł się, delikatnie rzecz ujmując, jebać. Bowiem policja nie wyłamywała kraty, nie weszła, nie zakuła Zbynia Ziobry w kajdany, nie torturowała hot dogami, a przy okazji niestety nie spałowała rzucających się rejantem na podłogę w obronie gościa Republiki Sakiewicza, czyli Rachonia i innych tych pseudo-żałosnych dziennikarzy, co tak po prawdzie, uczciwie im się by to należało. Oczywiście nasz Zbynio, jak to Zbynio, nakłamał co niemiara na antenie za rubliki. Wszystkim obarczając oczywiście Tuska, co też powtórzył w kilku następnych konferencjach prasowych, będąc w otoczeniu swoich takich miernych, ale wiernych przydupasów, jak Warchoł, Wójcik i tego małego, prymitywnego i zarazem groteskowego Gostka. Z kamerą, tak żebyśmy również i wszyscy nasi widzowie słyszeli dokładnie, co się tam dzieje. Tomasz Takiewicz otwiera w tej chwili drzwi do naszej stacji i za chwilę pan nawet zdaje się nie otwiera, tylko rozmawia z tym funkcjonariuszem. Poproszę, żeby kamera była tam zlikowała, żebyśmy słyszeli. Proszę puścić, to jest policja. Proszę szanować policję. Państwo prawa nareszcie zaczęło działać. Ja się nie awantuję, to jest policja. Święte prawo ma wejść. Brawo na policji! Brawo na policji! Nareszcie prawo zaczyna działać. Wolne media! 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 Banda nieudaczników! Partii jest! Banda nieudaczników! Proszę nie obrażać! Proszę nie obrażać! Banda nieudaczników! Proszę nie obrażać! Proszę nie obrażać! To nie jest do tego! Szanowni Państwo, pan minister Ziobro, widząc tę sytuację, chce, jak rozumiem, coś przekazać. Warto, żebyśmy również... Zresztą bardzo proszę, panie ministrze, bo rozumiem, że to jest komentarz do tego, co przedstawiliśmy. Bardzo dziękuję. Ja oczywiście przyjechałem tutaj do Warszawy. Skorzystam oczywiście z Państwa gościnności i zaproszenia, ale jeżeli policja chce wykonywać swoje obowiązki, ja szanuję zawsze policjantów, jak to miałem okazję wielokrotnie okazywać i też już deklarować. W tej sprawie policjanci są służbą mundurową, wykonują rozkazy, więc jeżeli jest taka decyzja, to prosiłbym, żebyście Państwo nie blokowali. Tylko wpuścicie Panu policjantów. Ja poinformuję Panów o tym, że decyzja sądu jest nielegalna, jest sprzeczna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale Panowie, rozumiem, wykonują swoje obowiązki, swoją pracę, w związku z tym myślę, że
nie blokujmy im zadania, jeśli takie zostały wyznaczone. Panie ministrze, ja oczywiście przyjmuję to, co pan minister powiedział. Jesteśmy domem wolnego słowa, natomiast również w tej chwili przed wejściem do stacji znajdują się władze spółki, a także nasi prawnicy. Jestem pewien, że jeżeli spełnione będą wszystkie prawne i formalne, stosowne przepisy, to z całą pewnością jako instytucja szanująca prawo nie będziemy prowadzić żadnych działań bezprawnych i mamy nadzieję również, że policja nie będzie takich prowadzić. Są tam również nasi adwokaci, więc... Znaczy działania co do zasady nie ulega wątpliwości są bezprawne, tylko że policjanci, można powiedzieć, są ofiarą tej sytuacji z tego powodu, że dostali rozkaz wykonania zadania, które w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest bezprawiem, jest przestępstwem. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny zdelegalizował Komisję do spraw Pegasusa wyrokiem 10 września, to od tego czasu jest to wyrok obowiązujący powszechnie, tak mówi polska konstytucja, i niepodważalny, wiążący również parlamentarzystów, którzy dzisiaj zowią się Komisją do spraw Pegasusa, i wiążący również sądy powszechne. Co więcej, jest uchwała podjęta za czasów pani profesor Gersdorf, prezesa pierwszego prezesu Sądu Najwyższego, która mówi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są wiążące, przełamują zasadę domniemania konstytucyjności. No, moi drodzy, jak wszyscy wiemy, Zbynio kazał na siebie czekać komisji, tak, bo jak wiecie, on ma w głębokim poważaniu państwo polskie, polskie prawo. Także, delikatnie rzecz ujmując, nasz Zbyniu, dość mocno się spóźnił, więc ta, nie czekając na niego, postanowiła wystąpić do sądu o 30-dniowy areszt i ponowne doprowadzenie. Teraz pan Zbynio albo dostanie miesięczną odsiadkę w zakładzie karnym, co mając na uwadze niedaleką przyszłość byłoby takim doskonałym treningiem, albo pójdzie, albo pojedzie bardziej do Budapesztu pocieszyć bardzo stęsknionego za ojczyzną Romanowskiego. Moi drodzy, ten pozujący na bohatera i kolejnego takiego pisowskiego męczennika Zbigniew Zero unikał jak diabeł święconej wody przesłuchania w Sejmowej Komisji do spraw Pegasusa. Wreszcie zapadła decyzja o jego przymusowym doprowadzeniu i wiedział o tym doskonale. Wszak chyba miał nieograniczony dostęp do mediów, publikatorów. Kiedy zorientował się, że to nie przelewki i pobłażliwość, generalnie rzecz biorąc, się skończyła, a policja pukała do kilku jego domów pod kilkoma adresami, udał się, moi drodzy, nie na posiedzenie komisji, lecz do zaprzyjaźnionej pisowskiej szczujni, żartobliwie zwaną telewizją, a jeszcze bardziej żartobliwie domem prawdy, wolnego słowa, żeby można było tam zaaranżować ten żałosny, tragikomiczny spektakl. Zabijcie go dalej! Proszę nie popykać! Panie ministrze, co wy robicie? Co wy robicie? Dlaczego mam mieć prawdę? Proszę się odsunąć! Proszę się odsunąć! Ziobro i ci cali spin-doktorzy, pisowcy czy propagandziści z tej pisowskiej szczujni za rubliki doskonale wiedzieli, że przecież członkowie komisji mają też inne obowiązki. Nie mogli, a może nawet nie chcieli czekać na niego w nieskończoność. Powiem wam tak, wróżąc, przyjdzie czy nie przyjdzie, czy wyjechał już na Węgry, nie wiem, na Białoruś, tak jak jego podwładni, co jeszcze, czy jeszcze nie wyjechał, czy już przyjechał. Dzisiaj ten
uciekający przed odpowiedzialnością kreuje się na takiego wielkiego bohatera, mianując tych, którzy bezskutecznie od miesięcy, można powiedzieć grzecznie, na niego czekali, nazywa ich tchórzami. No powiem wam, że dość ciekawą filozofię ma nasz Zbynio Zero. Bo gdyby rzeczywiście się go tak bali, jak to teraz pisowcy rozgłaśniają, czy cały czas by próbowali go ściągnąć na tą komisję, czy przez tyle miesięcy chcieliby go przesłuchać, po prostu by go nie zapraszali i to wszystko. Ominęliby go, a jego usilnie właśnie próbowali ściągnąć i to nie oni się bali, ale to Ziobro, to wymyślał choroby, to jakieś tam konsultacje lekarskie, to zwolnienia, a to się chował, po prostu ten nędzny prokuratorzyna obsrał zbroję i teraz rozpowiada wszystkim, że w tą zbroję nasrał mu Tusk. Moi drodzy, i powiem wam szczerze, że był to przepiękny widok. I serce się we mnie radowało, gdy widziałem zatrzymanego przez policję Ziobrę i wsadzonego do radiowozu, bo na ten moment długo czekałem. Może nie do końca w taki sposób, ale zawsze coś. 4 razy był wzywany na komisję śledczą do spraw Pegasusa. 2 razy przedstawił usprawiedliwienia, 2 razy zlekceważył wezwania. Na jej posiedzenie, zasłaniając się opinią pisowskiego pseudotrybunału, czyli garkuchni Kaczyńskiego. A dzisiaj, moi drodzy, zamiast stawić się na posiedzenie komisji do spraw Pegasusa, tak wspomniałem, zrobił po prostu żenujący propagandowy cyrk w telewizji za rubliki. Pełen drwiny z komisji i z prawa polskiego. Zrozumieli, że spotkanie dzisiaj ze mną będzie dla nich trudnym doświadczeniem. Mimo nieprzespanej nocy, widzicie Państwo, byłem gotowy zmierzyć się z tymi wybitnymi członkami komisji, ale Donald Tusk widać ocenił, że jest miękiszonem. Powiem wam, że podejrzewam, że do Ziobry też to już dotarło, że skończyły się już czasy, w których to zero absolutne dyktuje instytucjom państwa i komukolwiek swoje cyniczne reguły. I niech ten mściwy Ziobro nie myśli, że jest Bogiem, świętym, pępkiem świata i ogółem rzecz biorąc najważniejszy na świecie. Ten cienki Zbynio będzie się przed komisją do spraw Pegasusa tłumaczył. Ten 30-dniowy areszt zmusi do tego po prostu bez żadnej dyskusji, bez jakichkolwiek gierek. Tego cienkiego Zbynia trzeba traktować podczas zatrzymania jak takiego typowego przestępcę, bo on sam jest po prostu pospolitym przestępcą. I powiem wam, co mnie najbardziej zaciekawia. Ziobro był wezwany na tą komisję nie jako oskarżony, nie jako podejrzany, ale jako zwykły świadek. Mógł tam pojechać, usiąść sobie przy stoliku, podaliby mu smaczną kawkę, spijałby sobie kawkę, nie wiem, szamał ciasteczko i odpowiadał na pytania, które mu się podobają lub nie, wymijająco lub szczerze. I na tym wszystkim by się to skończyło. Ale on i ta jego cała, nie wiem, trupa zrobili z tego spektakl na całą Polskę. Z samego Ziobrę, standardowo, wielkiego męczennika i bojownika o wolność i demokrację, o wolność słowa, o wolność praworządności. Jest to tak śmieszne i jednocześnie tak żałosne,
że czasami naprawdę jest to ciężko w jakikolwiek sposób skomentować. Bo tak naprawdę po precyzyjnie zaplanowanym bojkocie Sejmowej Komisji Śledczej Ziobro, rzekomo leczony onkologicznie w tej wrogiej, zgniłej Brukseli, tak, on był leczony w Brukseli, tam w tym zgniłym zachodzie, wrednym, paskudnym, ohydnym. Nie w jakiejś tam naszej Polsce, nie w naszych szpitalach. On wolał iść tam właśnie do tej zgnilizny kapitalistycznej, na ten zgniły zachód, do tej zepsutej Brukseli. No ale był leczony onkologicznie w tej wrogiej Brukseli, no i jak wiecie, miał poprzeszywane wszystko, rozcięte gardło, wyciągniętą krtań, no cuda niewidy, o tym już wspominałem i tym gardłem teraz gardłuje, że został uznany pierwszym pieniaczem RP. Tak naprawdę usłyszała go cała Polska i Europa, transmitowała go nawet Rosja 24. No ale tu się akurat, moi drodzy, nie dziwię, że transmitowała go Rosja 24, telewizja Ruspublika, czy za rubliki i telewizja Rosja 24 to w sumie jedna i ta sama stacja. Jest pan świadomy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za łamanie prawa? A pan jest jest świadomy odpowiedzialności? Przysięgaliście służyć obywatelom? Przysięgaliście. A podejmujecie działania bezprawne. Wszelkie pytania, tak jak powiedział wcześniej pan inspektor Ptaszek, proszę kierować do rzecznika prasowego. Jest pan w stopniu oficerskim, kieruję do pana. Zakładam, że jest pan jedną tutaj z osób, która ma największą wiedzę na ten temat. Na jakiej podstawie prawnej działacie tutaj? Wszelkie pytania proszę kierować do rzecznika prasowego. Okej, co tam się tak naprawdę wydarzyło? Powiem tak, teraz już tak, może nie prześmiewczo, bardziej poważnie, żeby streścić cały cykl, jak do tego całego teatru doszło. Policja miała zatrzymać i doprowadzić Ziobrę przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Zdecydował o tym w poniedziałek, czyli 21 stycznia bieżącego roku, Sąd Okręgowy w Warszawie. Funkcjonariusze mieli czas na zatrzymanie Ziobry do 10:30 dnia dzisiejszego. Pojawili się wczesnym rankiem w jego domu w Jeruzalu w województwie łódzkim. Nikt tam nie otworzył drzwi. Po godzinie 9:30 Ziobro pojawił się w telewizji Republika. Tam udzielił wywiadu na żywo. Policjanci weszli do budynku, w którym mieści się ta cała siedziba stacji. Republika w swojej transmisji, rzecz jasna na żywo, próbowała zarzucić policjantom, że weszli siłowo do siedziby stacji. Policja zaprzecza, zresztą na materiałach doskonale widać, że tam siłowo nie wchodzili. I teraz tak, w siedzibie tej telewizji przy Placu Bankowym w Warszawie zebrali się dziennikarze po 10:30. Ziobro zwrócił się do nich, zarzucając oczywiście rządowi działanie ponad prawem. W tej sprawie policjanci, tak jak Ziobro powiedział, w tej sprawie policjanci służbą mundurową, służbą mundurową, wykonują rozkazy, więc prosiłbym, żebyście Państwo nie blokowali, tylko wpuścili tutaj policjantów, czyli już zaczyna się cały spektakl. Ja poinformuję Panów, że decyzja sądu jest nielegalna i sprzeczna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale rozumiem, że Panowie wykonują swoje obowiązki, swoją pracę.
powiedział Ziobro, oczywiście w świetle kamer. Chodzi tutaj o wyrok tego Trybunału Julii Przyłęckiej z 10 września 1924 roku, który orzekł, że zakres działania komisji jest niezgodny z konstytucją. No i moi drodzy, po wypowiedzi dla mediów Ziobro wsiadł do radiowozu. Komisja do spraw Pegasusa w międzyczasie rozpoczęła posiedzenie. W związku z tym, że o 10:30 Ziobry nie było na sali, wiceszef komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o podjęcie uchwały o zwrócenie się do prokuratora generalnego o wystąpienie do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastosowanie wobec Ziobry kary porządkowej aresztu na okres 30 dni. Ziobro jako kluczowy świadek nie będzie sobie igrał z państwem, z policją i z opinią publiczną. Żarty się skończyły, dość lekceważenia państwa. Popieram wniosek o 30-dniowy areszt i postawienie świadka do dyspozycji komisji. Pierwsze przesłuchanie, na przykład w interwałach 5-dniowych, być może na terenie aresztu śledczego, tak powiedział podczas posiedzenia poseł koalicji Witold Zębaczyński. Komisja przegłosowała wniosek o areszt 30 dni. Wszyscy byli za, tylko pijak Wipler był przeciw. Czyli wolność ograniczać, tak? To jest właśnie poseł reprezentujący komisję, który do posła który nam się walczy swoją wolność. Panie Matecki, głośniej proszę jeszcze. Szanowni Państwo, Jeszcze są głośniej, jakieś proszę. pytanie ze strony dziennikarzy, Jeszcze chętnie są odpowiemy, pytania. ale dziennikarzy bardzo proszę, dobrze? Dziennikarze. Proszę Państwa, jeszcze wypowiem się do tego poprzedniego. Musimy zadać sobie pytanie, czy chcemy mieć państwo z dykty i kartonu, którym będzie pomiatał jeden poseł, nawet Zbigniew Ziobro, który będzie lekceważył prawo, kpił z komisji sejmowej, kpił z organów państwa, czy też mamy działać skutecznie, zgodnie z procedurami. Kodeks postępowania karnego wyraźnie określa środki przymuszające świadka do złożenia wyjaśnień. I takie środki są stosowane dotychczas przez sądy i o takie środki wnioskuje komisja. Gdybyśmy się mieli bać świadka Ziobro i jego wyjaśnień, to nigdy nie wzywalibyśmy go przed komisję w celu złożenia tych wyjaśnień. Jak Państwo widzicie, kilkakrotnie to robiliśmy. Czekaliśmy na pana ministra Ziobro. A pan minister Ziobro chce jedynie robić cyrk i przedstawienia, czego mieliście Państwo przed chwilą dowód. Nie był. Czy są jeszcze jakieś Czy są pytania ze pytania strony od mediów? dziennikarzy, Bardzo czy proszę. tylko od Dziękujemy warchołów? Państwu bardzo. Dziękujemy Państwu Proszę nie bardzo. krzyczeć, przepraszam, ale Dziękujemy proszę bardzo nie krzyczeć. dziennikarzom. Przepraszamy, że ci warchołowie przerwali konferencję. Ale bardzo Dziękujemy proszę, bardzo. Moi drodzy, tam w tym filmiku słyszeliście, czy tam widzieliście tego ubeckiego pomiota Mateckiego. O nim króciusieńko na sam koniec materiału, bo nie chcę po prostu marnować teraz waszego czasu. Po prostu Matecki znowu się odpalił, ale to później. Generalnie rzecz biorąc, te kompletne zero, czyli Ziobro w telewizji Republika, wyobraźcie sobie, że wreszcie przypomniał sobie, że Pegasus to nie koń ze skrzydłami. Zamiast na komisję śledczą do spraw Pegasusa siedział w telewizji za rubliki i opowiada o wszystkich winach Tuska. Policja czeka na decyzję sądu, aby wejść na teren telewizji. Czyli nie jest tak jak w narracji tej żałosnej szczujni, że telewizja, że policja szturmuje, atakuje telewizję Republika. Tak, szturmowała, atakowała przy pomocy kamery i 2 reflektorów. No. Przy drzwiach Sakiewicz nie wpuszcza policjantów. Generalnie rzecz biorąc, w takim wielkim skrócie właśnie tak te żałosne zero realizuje prawo w praktyce.
w myśl zasady, że wszyscy są równi wobec prawa, a niewinni nie mają się czego bać. Tak czy inaczej, no Ziobro z tą śmieszną telewizorkiem robi sobie teatr, schował się przed policją w tej śmiesznej telewizji i kto tu tak naprawdę jest miękiszonem. No i tutaj też musicie, moi drodzy, pamiętać, że te służby Tuska i Bodnara uzbrojone w 2 kamery i mikrofon otoczyły siedzibę Republiki. Tak naprawdę też tutaj wam powiem poważnie, że dziwi mnie, że Ziobro nie został przeszukany, tym bardziej, że za paskiem nosi ten swój mały pistolecik, a chwalił się, że posiada arsenał broni palnej. Także no i tak go wyjątkowo jakoś ulgowo potraktowała policja. Tak czy inaczej, no Ziobro nadal czuje się bezkarny. Na policję wylewają oczywiście zwolennicy PiS całe wiadra pomyj. Zapomnieli, jak za PiS-u byli lani i rozganiani generalnie. Dla PiS wszystkie instytucje z tych obecnych rządów są nielegalne. Za ich rządów upolitycznione instytucje i obsadzone ich ludźmi były jak najbardziej okej. I tutaj chyba nie trzeba przekonywać, i tutaj też nie mam żadnych wątpliwości, to, że Ziobro nie ma grama honoru, to jest oczywiste. I moi drodzy, to, że ta cała telewizja za rubliki korzysta z okazji, by wysępić, bo chyba tego inaczej nazwać nie można, wysępić od widzów pieniądze, jest po prostu upokarzające. No ale czego można się po nich więcej spodziewać? No dobra, ale chciałbym wam też coś pokazać. No, mnie to rozbawiło naprawdę do łez. No, po prostu piękny kadr, tak jak tu widzicie. Funkcjonariusz Michał Rachoń, biegnący za policyjnym samochodem, w którym jest zatrzymany Ziobro. No, powiem wam, lata czekałem na takie widoki. No, Ruchoń, biała koszula w kamizelce, biegnący za radiowozem i krzyczący: panie ministrze, no powiem wam, uśmiałem się do łez. Zresztą nie będę taki, pokażę wam to. No po prostu warto było. Zobaczcie. Moi drodzy, powiem wam, że to chyba był najlepszy widok, jaki można było zobaczyć. I chyba tutaj, nie wiem, tak mi się wydaje, że no, nie narzekajmy już na Tuska i Bodnara. Dajmy im robić swoje. No, pisowcy po prostu sami robią no, taki spektakl. No, Ruchoń, powiem wam, mistrz świata. No, rozbawił mnie naprawdę do łez. Zobaczcie, jak nisko można upaść. Już nie wspomnę o tym, jak pisowcy w swojego czasu krzyczeli murem za mundurem, teraz na mundur wylewają wiadro pomyj. Tak czy inaczej, Ziobro realizuje plan tej zorganizowanej grupy przestępczej. Ośmieszania, w sumie tak, chyba ośmieszania Koalicji Obywatelskiej. W wyborach daliśmy Koalicji Obywatelskiej prawo do rządzenia. No ale Ziobro i te wszystkie jego przydupasy z tej zorganizowanej grupy przestępczej tego nie uznają woli ludu. Sam Ziobro przez
8 lat stosował swoje własne, prywatne prawo i nie uznaje innego prawa, jak też istniejącej rzeczywistości. Takim zachowaniem Ziobro pluje w twarz obywatelom i to mu się tak naprawdę nie opłaci w konsekwencji. Inny problem to minister Siemoniak. Ośmieszony został przez Romanowskiego, teraz przez Ziobrę. Czemu? Pewnie się domyślacie. Ja na ten temat mam swoje wyrobione zdanie, że tak powiem. Chciałbym wam też pokazać jeszcze jedną scenkę sprzed Domu Wolnego Słowa, czyli telewizji za rubliki. Moi drodzy, po tym jak Ziobro został zabrany przez policjantów z tej siedziby Domu Wolnego Słowa, tutaj ten, nie wiem czy mogę powiedzieć nasz, ale z pewnością mój ulubiony reporter czy funkcjonariusz z telewizji za rubliki, czyli funkcjonariusz Gwardyński, postanowił zrobić wywiad, uwaga, z pracownikiem TVN. Gdy wywiad trwał, dopytującego Gawryńskiego dołączył funkcjonariusz Szymcza. No, powiem wam, same gwiazdy Republiki, jak takie, nie wiem, wygłodniałe hieny rzuciły się na redaktora z telewizji TVN. Zresztą zobaczcie to sami, bo tego nie da rady opisać, to trzeba zobaczyć. W tych spółkach Skarbu Państwa. Polecam Państwu reportaż Marty Gordziewicz, Republika Propagandy, program Czarno. Kiedy oddacie pieniądze z wojskowych służb informacyjnych, które pochodzą z afery FOZU? Kiedy stacja TVN zakładana przez wojskowe służby informacyjne, długie ramię Moskwy, odda pieniądze z FOZU? Republika Propagandy. Jak się pan czuje z tym, że komuniści założyli te Ogromne pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, spółki Skarbu Państwa za czasów rządów. Co pan myśli o tym, że TVN ma komunistyczny rodowód? Dlaczego w ostatnich latach było to około 150 milionów złotych. Media związane z Tomaszem Sakiewiczem, to wszystko do zobaczenia. Nie da się tych komunistycznych korzeni u was, one są po prostu... Świetna reporterka, Marta Gordziewicz, dziennikarka wielokrotnie nagradzana, można to zobaczyć. Dlaczego szczujecie na ludzi? Marty Gordziewicz. Dlaczego szczuje pan na ludzi? Można to zobaczyć. 150 milionów złotych w ostatnich latach. Ze spółek Ile Skarbu TVN Państwa. wziął od komunistycznych władz na założenie swojej stacji telewizyjnej świetny ITI? reportaż Spółka, Marty holding. Gordziewicz. Naprawdę warto to zobaczyć. Naprawdę warto to zobaczyć. Powinien to zobaczyć ale każdy. jedno proste pytanie, Nie, bo czy to jest etyczne pan szczuć na ciągle nie widział tego reportażu. A ja panu Czy to wynika to co pan mówi, wynika z zazdrości wobec telewizji Republika, że mamy o wiele większą oglądalność niż TVN24? z osobami. 24 kłamie na przykład w sprawie pielgrzymki. To jest telewizja Republika powiązana wprost z Prawem i Sprawiedliwością. Tam każdego dnia komunikaty, przekazy dnia. To co w tym momencie robicie? Kiedy oddacie ludziom pieniądze? Drodzy widzowie, Czy taka stacja, która ma komunistyczny rodowód, powinna funkcjonować w przestrzeni publicznej? Przepraszam pana, bo jestem teraz. Dzwoni telefon dnia od naczelnika. Czy to może jakiś przekaz, co nam mówić? Przekazy tylko w telewizji Republika, a polecam panu zobaczyć reportaż Marty Gordziewicz. Republika Propagandy, TVN24. Dlaczego obrażacie świętego Jana Pawła II? Moi drodzy, powoli zbliżam się do podsumowania, bo wydaje mi się, że powiedziałem chyba wszystko, co mi się udało zdobyć, co miałem do powiedzenia. Ale obiecałem wam też, że powiem pod koniec tego materiału kilka słów o tym ubeckim pomiocie, czyli Dariuszu Szmateckim. I tutaj to, że jest zwykłą mędą, to jest i tak delikatne określenie. To jest wyjątkowa kanalia, taka typowa polityczna dziwka. I tutaj chciałbym wam krótki materiał pokazać i naprawdę pełny szacunek dla redaktora Wojciecha Czuchnowskiego, który
powiedział prosto w ten parszywy pysk Szmateckiemu, że jest złodziejem i bandziorem. I powiem wam, że tutaj naprawdę wielkie pokłony i szacun dla redaktora, że potrafił mu prosto w pysk powiedzieć, co o nim myśli. Bo napluć w mordę Mateckiemu, to dla niego to by była pieszczota. A poza tym szkoda śliny na taką kanalię jak Matecki. Zresztą zobaczcie ten materiał i przejdę do podsumowania. Pan się pyta posła, jak wszedł do Sejmu? Pan się pyta, panie Czuknowski, pan się posła pyta, jak do Sejmu wszedł, a jak pan tu wszedł? Ale jak pan tu wszedł? Jak pan się tu... Takich jak poseł, pseudoposeł Matecki. Wstyd po prostu. Jak tam Roman? Jak tam Roman? Złodzieju, Jak tam niedługo Roman? odpowiesz. Złodzieju, Jak tam niedługo Roman? odpowiesz. Dlaczego mnie? Co ty zrobiłeś? Nagrało się. Nie życzę, żebyś Widziałeś, co on zrobił? bandziorze. Widziałeś, co on zrobił? Złodzieju. Jesteś wariatem i musisz się leczyć, człowieku. Ty się musisz leczyć. Leczyć się musisz. Nie no, zaatakował posła na terenie Sejmu. Okej, podsumujmy. To jest oczywiście moja opinia, nie wiem, czy się z nią zgodzicie, czy nie. Moi drodzy, państwo polskie nie wpadło w pisowską pułapkę. Najazd na tą telewizję Republikę miała na żywo oglądać cała Polska. Jednak policjanci zachowali się w pełni profesjonalnie. Nie dali się sprowokować, trzymali nerwy nadwodzy, zrobili generalnie to, co do nich należało. Prawo i Sprawiedliwość, wspierane przez swoją propagandową stację Republika, zastawiło na rząd koalicji 15 października, można powiedzieć, pułapkę. No, kamery były przygotowane, miał powstać szokujący materiał, na którym policjanci wdarli się do studia, w którym przebywał Ziobro, rzucili byłego ministra sprawiedliwości na stół, by go skuć, a następnie wyprowadzić do radiowozu, szarpiąc, bijąc tych, którzy stawaliby w obronie bezbronnego człowieka. No niestety to się nie udało. Pewnie większość z was, jak nie wszyscy, mamy w pamięci akcję ABW w redakcji Wprost w 2014 roku, gdzie funkcjonariusze próbowali siłą przejąć laptop zawierający materiały z nielegalnego podsłuchiwania polityków restauracji Sowa i Przyjaciele. I mimo, że w podsłuchiwanej aferze był wyraźny ślad, rosyjski ślad, a ABW dopuściło zajęcia, konfrontacji, funkcjonariuszy z dziennikarzami, delikatnie mówiąc, zrobiło bardzo złe wrażenie. Tutaj policja nie dała się sprowokować. To miało się dzisiaj, generalnie rzecz biorąc, powtórzyć. No, ten scenariusz pisowcom nie wyszedł. Panie pośle, ale głosowaliście za tą komisją śledczą. Mówiliście, że nie macie nic do ukrycia. Pani redaktor, No przecież byliście za tą komisją. Aby Polacy A teraz nie chcecie byli się dużo przed nią stawiać. lepiej chronieni w okresie zwłaszcza konfliktu na wschodzie. No to, ale to po co dzięki popieraliście Pegazusowi powołanie nie tej tylko- komisji, nie panie tylko wpadł- pośle? Nie Po tylko co? wpadł Sławomir Nowak. Czego pan i się obawia? Inni ludzie związani z Platformą Obywatelską, ale przede wszystkim zapobiegliśmy działaniom dywersyjnym. Panie pośle, a może pan odpowiedzieć na pytanie? Dlatego warto było przyjechać. Pan nie odpowiada na nasze pytanie. Ale nie no. Że komisja kpi z śledcza, policji, która wiedziała, że z jestem wyroku wieziony sądu? tutaj przez policję na ich wniosek, Ale to może trzeba nagle zdezerterowała i uciekła, bo ja się trzeba było- rzekomo... Ale nie, no po prostu nie będzie na pana czekała, panie pośle. żartować. Ale cały świat nie będzie czekał na Proszę nie pana. żartować i nie kpić. Uważa pan się za nietykalnego? Obowiązkiem tej władzy, jeżeli nie są miękiszonami, fujarami,
jest doprowadzić mnie przed komisję, jeśli taką decyzję... A pan jak nie jest miękiszony, to powinien się pan stawić przed komisją. Jeżeli taką... Ja się nigdzie nie spóźniłem, ja przyjechałem punktualnie. Spóźnił się pan, A ta poszedł pan władza do ucieka Republiki, pod ukrył się pretekstem pan. ucieczki. Pani jest, o właśnie, TVN, to jest jedna z tych telewizji. Panie pośle, dlaczego byliście za tą komisją, popieraliście ją, a teraz dezerterujecie? Propagandyści z TVN... Ale pan nie odpowiada na żadne pytanie. Ja mam No, na jedną żadne prośbę, Uciekła, bo komisja TVN i uciekła, bo TVP Donald nie Tusk jesteście tu wymienił. sami. Ale my chcemy zadać pytanie, bo pan poseł udaje, że ich nie słyszy. To może pan odpowie nam na pytanie. Jesteście wspólnotą medialną. Ale pan nie protestował, jak ona była powoływana. Prawo i Sprawiedliwość głosowało za tą komisją. 10:30 tutaj. No ale czekało na pana, no panie pośle, my tu wszyscy czekaliśmy na pana od wielu godzin. Kto tu dezerterował, to przecież wiadomo. Panie Miękiszonie, panie Donaldzie Tusk, dlaczego pan się tak boi prawdy o Ale to panie pośle, przecież pan chyba do siebie. Najpierw pan mówił o jakimś arsenale broni, teraz pan nie przyszedł. Uciekli, przestraszyli się, trzęsą się nogi. Moi drodzy, Ziobro zamiast na przesłuchanie Komisji do Spraw Pegasusa poszedł sobie do studia Republiki. Ten cały najazd na Republikę miała na żywo oglądać cała Polska. Tutaj warto przesłuchać komentarze pracowników stacji, które w siedzibie tej stacji zarejestrowały mikrofony, prześledzić wypowiedzi jej funkcjonariuszy, jej funkcyjnych, o tym dziennikarskim, nazwijmy to, mistrzostwie świata i obejrzeć zdjęcia, na których wokół Ziobry ustawiała się szpaler, gwiazdy, propagandy, PiS, gotowe do bitki z policją. No wszystko było, moi drodzy, gotowe. Tyle, że do żadnego incydentu nie doszło. Policjanci zachowali się, tak jak wspomniałem, w pełni profesjonalnie. Nie dali się sprowokować, trzymali nerwy na wodzy. Generalnie rzecz biorąc, zrobili to, co do nich należało. Państwo polskie nie wpadło w tą pisowską pułapkę. Polska oglądała za to cyrkowy seans, w którym Ziobro kpił sobie z prawa i z funkcjonariuszy. Widzowie z pewnością musieli zadać sobie pytanie, jak to jest, że w naszym kraju są równi i równiejsi. Takim społecznym odczuciu zresztą po te tezy często sięgali sami politycy PiS. Jak to tutaj zacytuję klasyka, niewinni nie mają się czego bać. I tu się nasuwa pytanie, po co więc Ziobro z tą Republiką robił ten cyrk? Mógł stawić się na komisji i się bronić. Poza tym, gdyby zwykły obywatel nie wpuścił poszukujących go policjantów do mieszkania, musiałby się liczyć z poważnymi konsekwencjami. A do tego kpiącego, można chyba tak to nazwać, kpiącego z prawa Ziobry, policja podchodzi z taką pełną atencją. Pytanie, dlaczego? Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który stwierdził, że ta komisja jest nielegalna. I jako prawnik, jako obywatel i jako były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, gdybym przyszedł dobrowolnie na spotkanie gremium, które nie jest w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego komisją śledczą, pogwałciłbym prawo. Pojawiłem się w Warszawie i policja przyjechała, by zrealizować nakaz sądu, a od początku, wbrew temu, co pani tutaj insynuuje, niestety kłamie, muszę pani zarzucić mówienie nieprawdy, nigdy nie powiedziałem, że się dobrowolnie stawię na gremium. Ale powiedział pan, że nie będzie pan unikał. No więc dlatego specjalnie przyjechałem dzisiaj do Brukseli. Ale jest godzina 11 teraz, 12. Byłem w odpowiednim czasie w Warszawie i komisja, o czym pani doskonale wie, stchórzyła, przestraszyła się i nagle zakończyła szukając pretekst, żeby się ze mną nie zmierzyć. Komisja rozpoczęła się o 10:30, wtedy świadek powinien się tak stawić. bardzo chcieli mnie przesłuchać, tak bardzo przebierali nogami. I nagle przyjeżdżam i oni uciekają. Strach
ma wielkie oczy, tak wielkie, że po prostu z przerażenia uciekli, zdezerterowali. A pan się nie boi czego? Boją się ci, którzy boją się mnie przesłuchać. Panie ministrze, Boją się mnie A przesłuchać. pan się boją boi prawdy. odpowiedzieć na pytania? Boją się prawdy. Właśnie dlatego tu i dzisiaj przyjechałem. Przez całą noc jechałem Spóźnione do 40 Polski. Moi drodzy, twórcy prawa karnego zakładali, że sytuacje, gdy poseł złamie prawo i będzie musiał za to ponieść odpowiedzialność, będzie zdarzać się niezwykle rzadko i że takie osoby spotka powszechna krytyka. Nikt nie zakładał, że zarzuty kryminalne będą stawiane tylu posłom, co obecnie, że w zasadzie trzeba będzie rozważyć, czy jako organizacji przestępczej nie trzeba będzie traktować całej partii, która będzie pomagać politykom unikać odpowiedzialności. Nikt chyba nie przypuszczał, żeby uniknąć aresztowania, poseł ucieknie za granicę do kraju, który wspiera wroga Rzeczpospolitej. I tutaj chyba nie powinno być, tak mi się wydaje, pretensji, że władza jest powściągliwa, a procedury dotyczące immunitetów sądowych, zgód na zatrzymanie czy areszt są skrupulatnie przestrzegane. W demokratycznym państwie poseł, przedstawiciel narodu jest, jak wiemy, pod szczególną ochroną. Nie można go inwigilować, bo nie zakłada się, że może gdzieś się ukrywać czy zbiec za granicę. Nie można wobec niego stosować przemocy, nawet gdy grozi, że w domu trzyma arsenał. Do momentu prawomocnego skazania pozostaje posłem na Sejm. Taką mamy, moi drodzy, rzeczywistość. I tutaj pozwólcie, że zacytuję taką ludową mądrość, która głosi, że co ma wisieć, nie utonie. Komisja śledcza do spraw Pegasusa domaga się aresztowania Ziobry na 30 dni. Ziobro stanie tutaj tak naprawdę przed ciekawą alternatywą. Iść do Paki czy dołączyć na Węgrzech do swojego kolegi Romanowskiego lub na Białoruś do swojego drugiego kolegi. I to ze strony Ziobry będzie taki prawdziwy akt odwagi. Tak czy inaczej, PiS rozpieprzył cały wymiar sprawiedliwości. Jak widzicie, różne robią kruczki prawne, różne sztuczki, próbują ośmieszyć obecny rząd, nie uznają polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po prostu niczym hieny rozpieprzyli, rozszarpali nasz kraj na strzępy. I tym akcentem zakończę dzisiejszy materiał. Tak jak powiedziałem, może być troszkę chaotyczny, ale robiłem go, że tak powiem, z marszu. Nie do końca się do niego przygotowałem, ale temat, że tak się wyrażę, gorący. Także postanowiłem go na gorąco omówić, podsumować ten wyjątkowy dzisiejszy dzień. Jak zawsze wszystkich zachęcam do komentowania, wyrażania swoich opinii. Ja ze swojej strony wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie poprzednie komentarze, za subskrypcję, za wspieranie tego kanału. Bardzo to doceniam, bardzo dziękuję. Moi kochani, jutro, czyli w sobotę, materiału na pewno nie będzie, ale serdecznie zapraszam jak co niedzielę o 18:00 na live'a. Tam będziemy mogli sobie podyskutować o tym i owym, o wszystkim i o niczym. Także zapraszam serdecznie w niedzielę o 18:00 na live'a, a dzisiaj to tyle. Bardzo wszystkim dziękuję i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, cześć.
tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi dużo mądrzejszych niż ja. Godzinę 2000 kilowatogodzin. Sama przepraszam bardzo. Nie ma jakiegoś ciężkiego kompleksu nie wiem. Chociaż Sztokholm. A dzisiejszy dzień będzie szczególny. Dzisiaj jest 73. rocznica wybuchu II wojny światowej, ataku na Polskę. W bardzo wielu wypadkach ludzie mogli podjąć różne decyzje. Choćby o zakupie smartfonu dla dziecka, decyzje, których przedtem nie mogli podejmować. Młodzież jest pod bardzo wielkim wpływem smartfonu, tak mówiąc w przynośni. Tu rzeczywiście my z kolei dużych możliwości nie mamy.